Ale kochani, zanim zaczniemy jeszcze dzisiejszy odcinek, chciałbym serdecznie pozdrowić Wickę, jak i graczkę tutaj w Rise of Kingdoms z Królestwa 3137, Oniku Polando, Wicka i graczka Ola, która też tutaj, słuchajcie, próbuje swoich sił. Z tego co widzę, to Ola gra Niemcami. No i tutaj widzę, że działa ostro, także pozdrawiamy serdecznie. Zawsze można, słuchajcie, zawsze możecie do mnie napisać w grze na przykład jakąś miłą wiadomość. Ola się skontaktowała, napisała do mnie wiadomość, pogadaliśmy, siemandero, siemandero. No i słuchajcie, taką. Także Olu, pozdrawiam i działaj ostro nad swoimi dowódcami i nad swoim kontem w Rise of Kingdoms i któż wie, może kiedyś się spotkamy na polu bitwy. Siemandero i zapraszam do filmu. Nowi łucznicy Dydona i Zhong Liang w Rise of Kingdoms. Sprawdźmy ten temat. No, siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a dzisiejszy film, słuchajcie, poświęcamy tutaj nowym dowódcom łuczników, którzy, no, już za chwilę się pojawią, już są oficjalne tutaj informacje, każdy z was może sobie zobaczyć nowych łuczników. Mamy Dydonę, która jest... W sumie głównie będzie raczej używana chyba do garnizonowania jakichś struktur, bądź ewentualnie waszego miasta. Realistycznie mówiąc, nie jestem aż tak mocno podjarany Dydoną, że tak powiem. Natomiast Zhong Liang to będzie kocur. Sprawdźmy, o co chodzi. No więc kochani, już przez jakiś czas żeśmy wiedzieli, że nowi tutaj dowódcy mają się pojawić, jeśli chodzi o łuczników i słuchy chodziły na mieście, że będzie to właśnie ten chłopek tutaj, Zhong Liang. I słuchajcie, no dokładnie, on jest wariat. On jest wariat, macie tutaj jego wszystkie różne skille i tak dalej. On będzie dostępny w kole fortuny, z tego co widzę, także można zdobyć jako losową nagrodę w wydarzeniu koło fortuny, także no jeżeli gracie łucznikami, to tego chłopa na pewno chcecie. Nawet jeżeli nie gracie łucznikami, to i tak uważam, że powinniście na niego polować. Ja na pewno zakręcę kołem na 100%, natomiast dla mnie, że tak powiem, dojście do tego tutaj Zhong Lianga będzie niestety dłuższą przeprawą, dlatego że mam jeszcze do wymaksowania, w ogóle muszę zacząć w ogóle pracować nad Joanną Dark Prime po to, żeby mieć dobrą parę kawalerii razem z moim Nevskim. No i nie będę tego zmieniać na razie, dlatego że ja, wiecie, nie fokusowałem się na tym, żeby grać łucznikami, natomiast ten chłop jest niesamowity i jak będziecie go widzieć na polu bitwy, na przykład z Budiką, to uciekajcie. Uciekajcie, tylko tyle wam powiem. Więc zobaczmy sobie jego umiejętności, słuchajcie. I pierwsza umiejętność, Xian w ogniu, nie wiem jak to przeczytać, Xianie w ogniu, aktywna umiejętność. Wymagana wartość strzału 1000. Zadaje bezpośrednie obrażenia maksymalnie 5 oddziałom przeciwników. Współczynnik obrażeń 1200. Od tego dopiero zaczynacie, bo jak wbijacie kolejne, żebyście na przykład dojechali do 5, tak, tej umiejętności, to jest do 2000, także trochę hardkorowo. Obrażenia zadawane każdemu kolejnemu oddziałowi są mniejsze o 15%. Oprócz tego przez 3 sekundy wszystkie cele zadają obrażenia zmniejszone o 5%. Tak, to będzie naprawdę hardkorowe. Redukcja obrażeń nawet do 15%, także no jak zmaksujecie sobie to tą pierwszą umiejętność, to on już jest, tak naprawdę, już można coś podziałać, nie? No to jest naprawdę piękna tutaj opcja, no to jest, szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, czy oni to wszystko tak zostawią, czy będzie to troszeczkę jakoś może zredukowane albo coś w tym stylu, bo no nie widzę tego. Jak ten chłop będzie biegał na polu, to ja na pewno spieprzam, nie? Bo ja na pewno spieprzam daleko, żeby być jak najdalej od jego AOE. Kochani, tak już wcześniej mówiłem nawet chyba, że to będzie taki Isong na sterydach, nie? Także tak to właśnie tutaj wygląda. Więc przejdźmy do drugiej umiejętności. Pożyczenie strzał, umiejętność pasywna. Jednostki łuczników z tego dowódcy zyskują premię 10% do punktów zdrowia i zadają obrażenia większe o 1%. Gdy oddział tego dowódcy otrzyma na mapie efekt kontroli i sprawdźmy sobie, obejmuje takie efekty jak
uciszenie, rozbrojenie oraz odporność na leczenie, to wówczas ma 50% szans na zniweczenie go i zadanie atakującemu go przeciwnikowi bezpośrednich obrażeń. I teraz współczynnik tych obrażeń zaczyna się od 200, bo jak widzicie tutaj współczynnik bezpośrednich obrażeń idzie nawet do 500. Także hardkorowo. Efekt może wystąpić raz na 5 sekund. I tutaj macie tą premię punktów zdrowia łuczników do 30%, jak zmaksujecie sobie tą umiejętność. Premia do obrażeń łuczników 5%, no i współczynnik bezpośrednich obrażeń do 500. Także hardkorowo. Naprawdę hardkorowo. Dobrze, lecimy dalej. Plan Longzhong, umiejętność pasywna. Jeżeli oddział tego dowódcy składa się wyłącznie z łuczników, no i tutaj taka informacja, no nie rozumiem, dlaczego mielibyście wyjść na pole, na przykład, nie wiem, marszem właśnie, który zawiera Zhonglianga, czy jako pierwszego, czy jako drugiego na przykład, i mieć na przykład zmiksowane, na przykład, nie wiem, trochę kawalerii, trochę na przykład, nie wiem, piechoty i trochę tylko łuczników. I jego, no wiadomo, no walczymy łucznikami, tak, więc to tylko tyle chciałem powiedzieć w tym temacie, że jeżeli tego wyłącznie z łuczników, no to jest oczywiste, że będzie się składać wyłącznie z łuczników, zadaje o 5% większe obrażenia od umiejętności. Zwykłe ataki oddziału tego dowódcy mają 10% szans na zwiększenie ataku znajdujących się w nim łuczników o 25% na 3 sekundy. Nie do wiary. Efekt może wystąpić co 5 sekund. I tutaj macie podgląd ulepszenia, premia do obrażeń od umiejętności do 20%. Oczywiście przy zmaksowanej tej umiejętności zwiększenie ataku łuczników o 50%. Także te 3 umiejętności moim zdaniem i można z nim pobiegać już, nie? Na polu, powalczyć. On będzie chrupać po prostu przeciwników. On będzie chrupać na śniadanie człowieku przeciwników. Lecimy z 4. umiejętnością. Marki Zongwu, umiejętność pasywna. Gdy ten dowódca używa aktywnej umiejętności, jego oddział zyskuje efekt Markiz. Zobaczmy teraz, o co chodzi w tym efekcie Markizu. Tego efektu nie mogą usunąć inne oddziały i to jest niesamowicie ważne. Jeżeli będziecie ogólnie chcieli, wiecie, myśleli poważnie na temat tego dowódcy, to moim zdaniem trzeba go po prostu wymaksować. I ta umiejętność się teoretycznie łączy z, znaczy nie teoretycznie, ale też i praktycznie z jego ekspertyzą, którą zaraz zobaczymy, bo to nie do końca będzie jeszcze tutaj jakby jasne wszystko, dopóki nie doczytamy jego ekspertyzy. Więc jeszcze raz. Gdy ten dowódca używa aktywnej umiejętności, jego oddział zyskuje efekt Markiz. Zwiększenie zadawanych obrażeń o 2% na 10 sekund, pod warunkiem, że jeszcze go nie posiada. Jeżeli oddział ma efekt Markiz i składa się wyłącznie z łuczników, użycie aktywnej umiejętności przez tego dowódcę powoduje wyczerpanie efektu Markiz i zadanie bezpośrednich obrażeń maksymalnie 3 pobliskim oddziałom przeciwnika. Współczynnik obrażeń 700. Od tego dopiero tak naprawdę zaczynamy, ponieważ on dojeżdża do 1500. Ok, także dosyć hardkorowe obrażenia. Na zadane w ten sposób bezpośrednie obrażenia nie mają wpływu efekty zwiększające obrażenia od umiejętności. No i tu macie to jeszcze tą premię od obrażeń, ale zerknijmy sobie na jego ekspertyzę, ponieważ, tak jak powiedziałem, ta ekspertyza łączy się bezpośrednio z 4. umiejętnością tego dowódcy i to jest umiejętność pasywna. W momencie przystąpienia do bitwy, oddział tego dowódcy zyskuje efekt Markiz. Więc po prostu, jak tylko zaczynasz walczyć, dostajesz z automatu ten efekt Markiz. Czyli zwiększenie zadawanych obrażeń o 2% na 10 sekund. Ok? Także dosyć hardkorowo. Zwiększenie zadawanych obrażeń o 10%, no to wiadomo, na 15 sekund. Za każdym razem, gdy jego umiejętność Xiangie, czyli to jest... Poczekaj chwilę. Ta pierwsza umiejętność, czyli poczekajmy. Za każdym razem,
gdy jego umiejętność Księgiew w ogniu lub Markiz, czyli to, zadadzą celowi obrażenia, oddział tego dowódcy natychmiast zyskuje 30 punktów szału, czyli jeżeli będziemy budowali sobie jego po prostu, wiecie, talenty, jego umiejętności, to trzeba będzie pojechać w umiejętności, które współgrają z tym, tak? Także na razie nie mamy możliwości tutaj tych umiejętności sprawdzenia, no bo jakby, przepraszam, tych talentów sprawdzenia, dlatego że ja oczywiście nie mam tego dowódcy jeszcze, natomiast mam wystarczająco tych książek, żeby jak go pozyskamy z koła fortuny, żeby już go zrobić na level 60 i wtedy sobie zbudujemy właśnie takiego monstrum, kurczę, do szału na polu bitwy, żeby on co chwilę pykał tą umiejętność raz za razem, nie? Także to będzie niesamowite. Także to nie jest pytanie, czy w niego inwestować, tylko po prostu ile głów mogę jak najszybciej zdobyć, żeby w niego zacząć inwestować w ten sposób, nie? Nawet jeżeli nie gracie łucznikami, no to będzie świetny dodatek. Jeżeli będziecie, na przykład ja mam plan taki, że po prostu, tak jak mówiłem, będę chciał Budikę na 100%, więc myślałem po prostu, że on i Budika, albo Budika i on w jednym marszu i tyle, nie? Nie będę raczej mieć drugiego marszu, jeśli chodzi o łuczników, no bo nie gram w sumie łucznikami, nie mam żadnej skórki do łuczników i wiecie, no nie byłem na to przygotowany, że będę chciał grać łucznikami, ale może kiedyś, zobaczymy, może kiedyś tak zrobimy, ale na pewno jako jeden marsz on z Budiką albo Budika razem z nim miażdżą po prostu czaszkę. Jedyne co, no to nie będzie zbyt szybki marsz, no Budika ma tam chyba z 10% do szybkości marszu, ale chyba że resztę z tych ornamentów, z tych, nie wiem, tą potrójną linię zastosujemy jako szyk i jakieś tam ornamenty do prędkości, bo to nie będzie zbyt szybki marsz, niestety będzie to dosyć wolny marsz, więc jak ktoś będzie grał kawalerią, to będą śmiało w stanie, wiecie, uciec od nas, albo nawet piechota będzie w stanie od niego szybko uciekać, także w większych walkach gdzieś tam i tak dalej, no wiadomo, on będzie się sprawdzał niesamowicie, także tak to wygląda. No dobra, przejdźmy sobie, słuchajcie, do Dydony. Dydony mamy tutaj i szczerze, ja nie będę się w ogóle interesować, ona w tej chwili będzie najsilniejszym zarządcy, także to jest, wiecie, to jest tutaj, że tak powiem, dowódczyni, która będzie głównie używana do garnizonowania, czyli jak ktoś jest, nie wiem, jakimś tam głównym dowódcą garnizonu i tak dalej, u was na przykład w sojuszu, no to być może dla nich to będzie ok. Natomiast ja nie będę nawet się tutaj za bardzo spinać. Ona jest oczywiście łucznicy, garnizon i wsparcie. No i słuchajcie, pierwsza jej, że tak powiem, tutaj umiejętność aktywna, tak? To jest dusza Kartaginy. No i sprawdźmy sobie, co ta umiejętność nam daje. Zadaje celowi bezpośrednie obrażenia, współczynnik obrażeń 1200. Dojeżdżać można nawet do 2000 przy zmaksowaniu tej umiejętności. Jeżeli celem jest zmobilizowana armia, ta umiejętność zmniejsza ponadto obrażenia od umiejętności maksymalnie 5 oddziałom przeciwników w pobliżu oddziału tego dowódcy o 10% na 3 sekundy. Także tak jak mówię, no jeśli chodzi o jakieś tam garnizonowanie flag, albo jakieś tam, kurcze, przejść, albo ewentualnie waszego miasta, no to wiadomo, to będzie spoko, ale to jest takie trochę, no nie powinno być to waszą, nie będziecie się skupiać na tym, chyba że, nie wiem, jesteście właśnie jakimś tam, kurczę, wielorybem, który wydaje pełno siana i ma pełno złotych głów i w ogóle nie jest to problem, nie? Albo jeżeli jesteście właśnie dowódcą oddziału garnizonowego u was, wiecie, u was w królestwie, tak? Współczynnik bezpośrednich obrażeń to już, tak jak mówiliśmy, 2000 i redukcja obrażeń od umiejętności 30%, także bardzo, bardzo solidne tutaj statystyki. No dobra, druga umiejętność, szlochająca królowa. Jednostki łuczników tego dowódcy zyskują premię 10% do obrony i zadają 1% większe obrażenia piechocie. Jeśli oddział tego dowódcy składa się wyłącznie z łuczników, no i znowuż, jeżeli
jeżeli się nie znajduje tylko z łuczników, to po co w ogóle w tego dowódcę pakować głowy, nie? Otrzymuje o 2% mniej obrażeń od zwykłych ataków. Premia do obrony łuczników do 20%, łucznicy zadają zwiększone obrażenia piechocie 5%, redukcja obrażeń od zwykłego ataku do 10%, także no, wygląda to naprawdę soczyście, ale to tak jak mówię, jest to konkretnie dowódca, który używamy do jakichś tam konkretnych celów i nic więcej. Czy na pole bym polecał wychodzić tą dowódczynią? Raczej chyba nie. Jest to chyba tutaj jasne, że raczej nie. No i dobra, gorliwość królowej, trzecia jej umiejętność, kochani. Jednostki łuczników tego dowódcy zyskują premię 10% do ataku, gdy oddział tego dowódcy stacjonuje w twierdzy lub w twoim mieście. Jego zwykłe ataki mają 5% szans na nałożenie na cel na 3 sekundy efektu zasadzka, który uniemożliwia mu korzystanie z efektów aktywowanych, w wyniku otoczenia go. Czyli jeżeli ktoś was zeswarmuje, tak, wasze miasto, czy tam jakąś flagę, no to będą mieli słabo. Efekt może wystąpić raz na 8 sekund, premia do ataku łuczników 20, prawdopodobieństwo wywołania tego właśnie efektu, o którym mówiliśmy, do 20% maksymalnie. Także tak. Czwarta umiejętność, latarnia Byrsy. Gdy ten dowódca stacjonuje w twierdzy lub w twoim mieście, łucznicy pod jego dowództwem zyskują premię 10% do punktów zdrowia i mogą zredukować otrzymywane obrażenia od umiejętności o 5% na 10 sekund. Także kolejna przyjemna, że tak powiem tutaj, sytuacja. Premia do punktu zdrowia łuczników do 20%, redukcja przyjmowanych obrażeń od umiejętności do 15%. Także dosyć hardkorowo. No i jej ekspertyza, przekleństwo królowej. Jednostki łuczników tego dowódcy zyskują premię 20% do ataku. Gdy oddział tego dowódcy stacjonuje w twierdzy lub w twoim mieście, jego zwykłe ataki mają 20% szans na nałożenie na cel 3-sekundowego efektu zasadzka, który uniemożliwia mu korzystanie z efektów aktywowanych w wyniku otoczenia go. Efekt może wystąpić raz na 8 sekund, czyli zobaczcie, tu dostaliśmy podobny efekt. Patrzcie. I mogą zredukować otrzymywane obrażenia od umiejętności 5% na 10 sekund, a tutaj na nałożenie efektu zasadzka. Czekaj. Gdzie to było, kurde, z tą zasadzką? Gdzieś to tu tą zasadzkę widziałem. Tu jest, kurde, trzecia umiejętność, patrz. 5% szans na nałożenie na cel 3-sekundowego efektu zasadzka, który uniemożliwia korzystanie z efektów aktywowanych w wyniku otoczenia go. Czyli to samo, to się nakłada, czyli podwójnie. Czyli razem 6%, tak? 5 na 3 sekundy i tam też masz 20% szans. O stary. Okej. Ta ekspertyza wygląda naprawdę ciekawie. Nie? Efekt może wystąpić raz na 8 sekund, także dosyć hardkorowo i z biegłością, tak? Czyli jednostki łuczników tego dowódcy zyskują premię 40% ataku, bardzo dużo, gdy oddział tego dowódcy stacjonuje w twierdzy lub w swoim mieście. No to czyli ona będzie sztos, jeśli chodzi o garnizon. Jego zwykłe ataki mają 30% szans na zmniejszenie obrony celu o 40%. Też bardzo duże tutaj rozbieżności są, bardzo duże sytuacje. Także 30% szans na zmniejszenie obrony o 40% tym, co was atakują. Hardkorowo. I nałożenie na niego 3-sekundowego efektu zasadzka. Wow. Dosyć hardkorowo. Powiem szczerze, dosyć hardkorowo. Co tu jeszcze mamy, który uniemożliwia korzystanie z aktywowanych w wyniku otoczenia, właśnie jak z was otoczą. Efekt może wystąpić raz na 8 sekund. No i co? Hardkorowo.
Też, jeżeli chodzi o o te wszystkie talenty, o ten talent tree, no to też nie znamy jeszcze sytuacji, jak to by mogło wyglądać. Mam jakieś tam pojęcie, jak to by można było zbudować, natomiast no, nie mam jak tego pokazać, bo nie mamy tutaj tej pani odblokowanej i nie wiem, czy będę miał możliwość wam pokazania, bo raczej nie będę sobie nią zawracać za bardzo głowy, bo mam inne ważne rzeczy, żeby wydać moje głowy. To się nawet zrymowało. Jak już wiecie, bądź nie wiecie, ja naprawdę będę chciał się tutaj ostro przyczaić na Joannę Dark. Póki co jeszcze daleka droga, nic w nią nie mam praktycznie zainwestowane, ponieważ kończę sytuację z Guan Yu. No, w Guan Yu brakuje mi właśnie tej ostatniej tutaj umiejętności, więc tak to wygląda u mnie. I nie wiem, debatuję nad tym, czy sobie zmaksować Sargona po tym, jak zmaksuję właśnie... po tym, jak zmaksuję sobie, słuchajcie, właśnie Joannę Dark, dlatego, że fajnie by było, jakbym miał dwa po prostu fajne, dobre marcze na open field, plus na przykład właśnie tę kawalerię. No łucznicy wiadomo, no byłoby fajnie, nie? Tą budiczkę tutaj sobie wziąć i właśnie w tym momencie zmaksować ją i ją wypuścić na przykład właśnie z tutaj Zhugliang. Nie wiem nawet do końca jak czytać. Zhugliang, nie wiem. Jak ktoś wie, to dajcie znać, jak się go tutaj wymawia to jego imię. Może sobie w Google'ach wpiszę i sprawdzę, ale słuchajcie, to tyle to tak naprawdę na dzisiaj. Ja jakimś, słuchajcie, ekspertem nie jestem, ale jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś pomysły, jakby można na przykład, w jakie tutaj umiejętności można byłoby, przepraszam, w talenty jego pojechać, tak samo jak w królową Dydonę, to zostawcie w komentarzu. Jeżeli macie w ogóle jakiekolwiek komentarze do zostawienia, to zostawiajcie oczywiście, wiadomo, bo to podbija statystyki na YouTubie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, na wszystkich was do zalajkowania tego filmu. No i zobaczcie sobie całą playlistę z Rise of Kingdoms. Nie jest to jedyna gra, którą tutaj wrzucam na kanał, więc nie ma ich nie wiadomo ile, bo robię taki miks troszeczkę ostatnio, ale wiecie jak jest. Dzięki wielkie za uwagę i siemandero.